A ja coś przyświruję. Tada! Jesteśmy pod Pałacem Bursztynowym, czyli Amberford. Kochani, przynajmniej wobec oświadczamy, że dojechaliśmy do Jaipuru. Tutaj spędzimy kolejne kilka dni, bodajże 4. Tempo naszej podróży nie jest nadzwyczajne, ale celowo wybraliśmy, że nie będziemy się aż tak bardzo często przemieszczać, że tak bardziej na luzie. No i odebrał nas pan kierowca tuk-tuka z dworca i jedziemy do hotelu. A ruch jest jak cholera. Już teraz wydostaliśmy się trochę z tego największego tłoku tuk-tuków tam pod dworcem. No tam był po prostu młyn straszny. Kierowca nas tutaj przyprowadził do tuk-tuka i mówi, i nam pokazuje, jakiego ma pięknego tuk-tuka, każe nam podziwiać, że jest, jak on powiedział, beautiful, tak? Tak, no, piękny. No, jest beautiful. Dużo światełek ma kolorowych. Tak. No, że piękny. Tam Pokaż Bartku to, co przed nami trochę. Czekaj, jeszcze pokazuję tego tuk-tuka, taki jest piękny. I to mój prywatny tuk-tuk taki, no. No dobrze, no bardzo ładnie. Niech się cieszy, no dobrze. Pewnie, no. że tak. My go oczywiście pochwaliliśmy, że Tak, ma że ładnego jest piękny, tuk-tuka. No i faktycznie. facet jest zadowolony. A jeszcze dostanie napiwek, będzie jeszcze bardziej zadowolony. No i tyle. A zobacz, walizki tutaj są koło nas. My jeszcze jesteśmy zgnieceni, ściśnięci. Beata siedzi prawie mi na kolanach. Prawie. Już mam ucisk w jedno miejsce na udo. Beata ciśnie. A tutaj jest, no, tutaj jest prawdziwe życie takie. A ja coś przyświruję. Tada! No dobra, tada, i co dalej? No i Pałac Wiatrów, kochani. Oj, właśnie. Ale na ten temat powiemy troszkę później, bo dzisiaj znaleźliśmy się tu troszkę przypadkowo, tak przejazdem. W hotelu już się zameldowaliśmy, wyszliśmy do miasta, bo chciało nam się dobrej kawy. Udało nam się znaleźć dobrej kawy, napiliśmy się. No i teraz się troszeczkę poszwędzamy po mieście. Ale co tu się dzieje, to po prostu z sandałów wyrywa. No kurna, Olek, to jest kolorowy zawrót głowy niesamowity. Teraz pokażemy. Tu jest w ogóle cała ulica taka handlowa. Jest. Polaki, tak, Polaki. Warsaw. Już się przestał, bo już wyczuł i zaraz nas będzie namawiał. I to tak jest, że oni przychodzą, słyszą, pytają się skąd jesteśmy, zaczynają zagadywać, czy Warszawa, czy Kraków, no Warszawa i tu, to trzeba od A razu ten w ogóle uścinać. powiedział Polaki. Polaki, tak. No i zaczynają cię bajerować, że zaraz cię zaczynają namawiać na jakąś wycieczkę i tak dalej, ale co chwila. Ale co tu się dzieje? Ale ludzi, turystów od cholery, nie? Wszyscy sobie robią naprzeciwko tego Pałacu Wiatrów zdjęcia. Na górze jest taki rooftop. Idziemy tam teraz, dzisiaj, czy nie? Może wieczorem jak się ściemni, co? Zobaczymy, no. Okej, to co, idziemy gdzieś dalej? Chodźcie, przejdziemy Jeszcze kawałek. taki ostatni rzut oka na pałac. Super. Panie widzowie, jak już wiecie, jesteśmy w Jaipurze. A i chcielibyśmy wam teraz pokazać coś, co zachwyca. No pewnie Przynajmniej nie nas. wszystkich. Pewnie nie wszystkich. nas. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Tada! A to jest Pałac Wiatrów. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Indii. I jako ciekawostkę powiem, że został wzniesiony w 1799 roku, czyli już jest staruszek. Ciąg dalszy nastąpi. Kukurydzę pan sprzedawał, prażoną. Dużo biżuterii chyba tutaj widzę, prawda? Okej, thank Very you. good. O, tutaj ciuchy babskie, torebki, szale. Uważaj, Irek. Już. Czekaj, ja pójdę za tobą, będę szedł.
mieć oczy dookoła głowy, żeby nie wejść komuś pod kółko. Tutaj można sobie kupić stylowe klapeczki. Po polsku. Można dostać można. No już się przestraszyłem, że mi zginęłaś. No. A w duchu myślałeś co? I dobrze, że się gdzieś zapodziała. Tak. Nareszcie. Co ja bym bez siebie zrobił? A to samo co ze mną. Tak. Proszę, jakie kreacje. Widzę, nie musisz buczeć. Kurczę, ja mam problem z tym trąbieniem, bo jak chcę coś powiedzieć, to nie mogę się w ogóle skupić i nie mogę wyłuszczyć tego, co bym chciała powiedzieć. Po prostu brakuje mi słów. Ojej. No hałas To jest jest- niemiłosierny, po prostu ciężko nam się rozmawia tutaj nawet między sobą. No tu jest akurat No tu trochę jest to odrobinę ciszej, spokojniej. tak. Nawet bym powiedział dużo spokojniej, ale tam na tej głównej ulicy no nam się trudno między sobą porozumieć. No. Hello. Tak, ale właśnie przez to trąbienie i przez ten hałas to jest właśnie tak jak jest, że ciężko wydobyć parę zdań z siebie. No, klapeczki, bo kobietki tutaj w większości Matka, chodzą może wrócimy z powrotem, co? klapeczkach. Tak? Uważaj. No dobra, to idziemy w razie. Dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień. A ten nowy dzień zaczynamy w kawiarence. Irek zaczyna od kawy. Thank you. A ja zaczynam od herbaty imbirowej. Wczoraj już w tej kafejce byliśmy, była pyszna kawusia. Tak. Zdecydowaliśmy się przyjechać tutaj również dzisiaj. No i cóż, i wielkie przygody, ciąg dalszy. Jedziemy zwiedzać miasto. Beata szuka hotelu w jednej z kolejnych destynacji, gdyż właściciele hotelu odmówili nam. Oni napisali maila, żebyśmy anulowali rezerwację, ponieważ nie ma dla nas miejsca. No, a my napisaliśmy do bookingu i tak dalej, że jest taka sytuacja. Powiedzieli, żebyśmy znaleźli sobie sami hotel. Jeśli będzie droższy, to oni różnicę do około 5000 rupii pokryją. No a więc szukamy kolejnego hotelu, a nie jest łatwo. No nie, no to już czas się kurczy. My miesiąc temu szukaliśmy i już niektóre hotele były porezerwowane, te takie trochę lepsze. No. Oczywiście w jakimś tam takich widełkach w miarę rozsądnych cenowo. Także no, coś nam się pewnie uda znaleźć. Jedziemy zwiedzać, zostańcie z nami. My już, kochani, jedziemy, jak widzicie, przed Powiedzcie mi taką rzecz, bo ja jakoś nie mogę do tego dojść. Czemu oni tak trąbią w kółko? Tego nikt nie wie i myślę, że to nawet oni tego nie wiedzą. Tak myślisz? Nie no, śmieję się, no oni wiedzą, ale dla mnie to jest po prostu chore. Ale to ten hałas najbardziej męczy, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Ty też tak odczuwasz to? Tak. No toż teraz jakoś nie zrobią, jakby mnie słyszeli. Zaraz będą, nie martw się. Tutaj jest akurat chwilę luźniej tak. Więc nie ma takiego trąbienia. Ale jak jest skumulowanie tych tuk-tuków, samochodów i motorków, to oni cały czas trąbią. Ja czytałam... Trzeba czy nie trzeba, to trąbią. Tak, ja czytałam, że oni trąbią po to, żeby ktoś inny wiedział, gdzie oni się znajdują. No to wiadomo, jak są korki, no to znajdują się wszyscy dookoła, w skupisku. No więc jest jedno wielkie trąbienie. No. I ktoś na przykład jedzie, tak jak my jedziemy i ktoś jedzie z prawej, potem z prawej trąbi, żeby ten nasz kierowca wiedział, że ktoś z jego prawej strony jedzie. Będzie jechał ktoś z jego lewej strony, to on trąbi, żeby nasz kierowca wiedział, że on z jego lewej strony jedzie. No to Słuchaj, to może
to może faktycznie ma to sens. No tak, no tylko, że może ma to sens, no nie wiem, gdyby na przykład, nie wiem, trzeba było wyprzedzać, ale było mało samochodów, mało tuk-tuków, Boże. Ale nie to, że stoją w korku i trąbią, no to kurczę, no chyba każdy widzi, dookoła mają lusterka, że są wszędzie. No tak, no tak. No dobrze, kochani, jedziemy dalej. Nie ma co rozkminiać. Nie ma co. Ale póki co jesteśmy tutaj, w sensie w Indiach. Który dzień, Beatka? 8? Chyba? No nie wiem, ja straciłam rachubę. Dajemy radę, nie? Nie zastanawiam się nad tym, bo w sumie jest mi dobrze, pomimo tego hałasu i tego chaosu. To czas płynie szybko. Tak, no bo ciekawie, nie? Ciągle się coś dzieje. Cały czas. Tutaj, tak jak już chyba mówiłem wcześniej, można by było nie wyłączać kamery, bo tu cały czas coś się dzieje, non stop. Jesteśmy pod Pałacem Bursztynowym, czyli Amberfort, znany też jako Amerfort. Jest to jeden z najbardziej malowniczych pałaców w Indiach, zlokalizowany w Jaipurze, a praktycznie to tak trochę pod Jaipurem w stanie Rajasthan. Naszym zdaniem majestatyczna twierdza, przepięknie wyglądająca, położona na wzgórzu i otoczona surowym krajobrazem. Jest świadectwem bogatej historii i architektury regionu właśnie Rajasthan. Zbudowany w 1592 roku przez Maharadżę, no i tutaj przepraszam niestety, ale nie pamiętam, stanowi połączenie hinduskiego oraz muzułmańskiego stylu architektury. Zewnątrz mury pałacu wykonane są z piaskowca i marmuru i skrywają 4 dziedzińce, pałace, sale i bogate zdobione wnętrza z lustrzanymi sufitami, ścianami i delikatnymi rzeźbami. To wszystko przed nami, żeby zobaczyć. Wizyta w Amberfort to tak naprawdę podróż w czasie do epoki, kiedy Maharadżowie rządzili Rajasthanem. Podczas zwiedzania ponoć uwagę turystów przykuwa najbardziej pałac zwierciadeł oraz sala publiczna, gdzie odbywały się audiencje. Z kolei też podobno w sali prywatnej, w której przyjmował Maharadża swoich największych gości, ta sala też ponoć przykuwa największą uwagę. Atrakcją Amberfort jest także świątynia zwycięstwa, która podobno zaskakuje najbardziej właśnie swoją precyzją, jeżeli chodzi o wykonanie. Ciekawostka to dojście do pałacu. U podnóża prowadzi kręta droga, którą można pokonać albo jeepem, co nas tutaj właśnie usilnie namawiają i stojąc i czekając, aż Irek skończy nagrywać. Mamy tu dosyć dużą widownię. Ewentualnie wielu turystów podobno tą drogę pokonuje po prostu na słoniu. I jeszcze jako ciekawostkę chciałam powiedzieć, że w 2013 roku razem z 5 innymi fortami Rajasthanu Amber został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i stanowi jedną z najważniejszych atrakcji Indii. Czy jest w środku przepięknie? O tym się przekonamy i mam nadzieję, że przekonacie się o tym razem z nami. Człapiemy i człapiemy. Dajemy radę. Powoli, dajemy radę, no tak. Ale Thank you, mister. schody, jeszcze raz schody. No Irek musi się tutaj trochę uzbroić w cierpliwość. Tam Podarunek nam czeka nas From Ruski? No, piękny no Russian, no ruski. Ci dam pół Poland. na ruski. Poland, sorry.
No problem. Dua di siedna. Tutaj Thank you very much. Dua di widać siedna. z daleka Thank you. całe te mury. I tu jeszcze, Ładnie. tam, nie wiem czy to Look is będzie good. pod słońce widać, ale tam daleko idą mury. I to wszystko należy właśnie do fortu. Super, to wszystko wygląda. Thank you. Ale widać, że to już jest nadszarpnięte zębem czasu. Nawet z tego względu, że to ma tyle lat, ile ma. No. Dobra, idziemy dalej. Pan tutaj chce nam dawać suweniry, no ale to niech sobie zostawi, niech komu innemu da swoje suweniry. Ale kochani, tutaj można wjechać na słoniu. Mówiłam i zresztą A, tam mówiłaś, wysoko tak? na górze, nie wiem czy to będzie widoczne, właśnie widać słonie. I Beatka proponuje, żebyś kamerę trzymała zaczepioną wiem. na ręku, dlatego że Dobrze. tutaj są również małpy. Mogą na przykład chcieć ci zabrać kamerę. No, thank you. 20 rupi. Thank you. 20. No i to tak właśnie jest, słyszycie sami. 20 rupii. Idą sobie właśnie tutaj słonie, na których można wjechać. I wjechać. No wjechać i zjechać, no można tak. A one są pomalowane. Trąby mają pomalowane. Może masz ochotę wjechać na słonie? Nie, dziękuję, szkoda słonia. Żartowałem, wiem, żebyś nie wjechała. Szkoda słonia. Nie wiem, chyba Dla mnie to jest mordowanie zwierząt. musiałabym chyba, nie wiem, no nie móc chodzić czy coś, no to może bym się wtedy, nie wiem, zdecydowała, jakbym chciała bardzo obejrzeć, ale właśnie w tych krajach azjatyckich to często jest tak, że jak gdzieś do jakiejś atrakcji można wjechać, czy na słoniu, czy na koniu, czy na wielbłądzie, to często Azjaci korzystają z tego. Nie. A jako turyści to zauważyłem, że najczęściej Chińczycy. Tak. Piękne zwierzęta, przepiękne. Potrafią się wkurzyć. Wcale się nie dziwię, że się potrafią zdenerwować. Pięknie tam jest. Muzyczka gra, taka bez mała jak nie indyjska, nie? Jak na polskim weselu. I tu się wyłania następna część, pięknie. Posilę się tutaj internetem. Znajdujemy się w tej chwili na dziedzińcu Jaleb Chowk. I jest to, tutaj odbywały się parady wojskowe i audiencje, natomiast w tle, tam wysoko na wzgórzu, widać fragmenty fortu. Fortu stricte militarnego, kontrolującego okolice i miejsce turystyczne, ale wciąż żywe. Hindusi przyjeżdżają tu całymi rodzinami, nie tylko turyści. Także, no ale nie dziwię im się, że przyjeżdżają tu, bo jest naprawdę pięknie. A to dziedziniec, który pokazywaliśmy przed chwilą z dołu. Tutaj stoi Beatka. Beatko, ile zapłaciliśmy za bilet wstępu? 1000 rupii. Okej. To co, idziemy dalej, prawda? Idziemy. Jesteśmy w samym sercu Amber Fort. A to, co tutaj widzimy, to jest dziedziniec Ganeshpol. Jest to prywatny, brama, tutaj jest taka pięknie zdobiona brama i to jest wejście do prywatnych komnat Maharadży, gdzie absolutnie żaden zwykły człowiek nie miał prawa wejść. Tutaj pięknie jest to wszystko ozdobione malowidłami, ornamentami. Są takie ażurowe okienka i one nie służyły do ozdoby. One są w jakimś stopniu ozdobą, ale tak naprawdę miały dawać chłód i cień oraz oczywiście prywatność kobietom z haremu. A ten dziedziniec
służył jako strefa taka przejściowa, ciszy, spokoju, porządku, braku chaosu. Także tutaj wszystko tak naprawdę jest przemyślane co do Jotki. Babu, jesteśmy głębiej w takiej części tej rezydencjalnej i tutaj oczywiście co się pierwsze rzuca w oczy, to ta marmurowa posadzka i krużganki, które kiedyś służyły jako taka przestrzeń spacerowa, gdzie się chodziło, rozmawiało, czekało. Tutaj kobiety sobie oczekiwały na swojego władcę. I sensem tego miejsca właśnie to tak naprawdę pokazuje, jaki ten świat był zamknięty i tak naprawdę zaprojektowany dla wygody oczywiście elit. Cisza, cień, chłód tego kamienia, właśnie tej posadzki marmurowej. No teraz jest chaos, bo jest mnóstwo ludzi oglądających, ale kiedyś właśnie nie było tego chaosu, nie było tego przypadku i każdy taki ten element tutaj miał pilnować jakby porządku, żeby hierarcha miał ciszę i spokój. I to miejsce pokazuje, jak życie właśnie tych władców było odizolowane całkowicie od życia zwykłych ludzi. Także to nie było tu wejścia, nie tak jak dzisiaj, że każdy sobie może przyjść obejrzeć. Nie, zwykli ludzie absolutnie nie mieli tutaj kompletnie dostępu. Jesteśmy na dziedzińcu Diwan Iyam i służył ten dziedziniec zgromadzeniom ludzi, którzy przychodzili do Maharadży ze skargami, ze sprawami urzędowymi, z jakimiś petycjami i wtedy Maharadża zasiadał w cieniu tego pawilonu, a lud stał oczywiście właśnie na terenie tutaj tego placu i czekał na swoją kolej. Żeby się poskarżyć. Żeby się poskarżyć ewentualnie, tak. Było pięknie, wspaniale. Monumentalnie. Ale tak pod słońce trochę źle nas widać. Ja odwrócę, kochani, A kamerę. zresztą co to tam nasze facjaty w kółko oglądać? Tak. Bez przesady. Tu zdecydowanie lepszy widok, prawda? Też tak myślę. Jak byś podsumowała, kochana żono? No, fajna taka atmosferka. Architektura, no niesamowita, naprawdę niesamowita architektura. Te dziedzińce, te pałace, przepiękne te detale. To pięknie wygląda. Jak to kiedyś ktoś określił, podróż w czasie do tych czasów, kiedy tutaj żyli Maharadżowie. Zapamiętamy na długo. Tak, pozostanie w naszych, na naszych dyskach Wewnętrznych. na zawsze. Prawda? No zostanie, tak, zostanie, bo naprawdę warto. Polecamy. Idziemy dalej. A co przed nami i co zobaczymy? A za chwilę się okaże, co nam się uda zobaczyć i zwiedzić za chwilę. Tutaj mamy wycieczkę, która nas prowadzi do schodów, do Okej, thank you. Weszliśmy gdzieś, do studni schodowej. weszliśmy gdzieś na teren Tak, szkoły. weszliśmy na teren szkoły i chłopaki tak się zaangażowali, bo najpierw nie wiedzieli, o co nam chodzi, ale potem Irek pokazał im zdjęcie i załapali. No i oczywiście co? Że oni nas odprowadzą. Ale to miło. Irek, zejdź. Tutaj w tej chwili jest cisza, woda i kamień, bo jesteśmy przy studni schodowej, która powstała setki lat temu.
a one powstawały po to, żeby zbierać deszczówkę i dawać życie w czasie suszy, w tym tak naprawdę suchym klimacie Rajasthanu. Schody schodzą coraz niżej. Można powiedzieć, że tak razem z poziomem wody, bo im większa była susza, tym więcej tych schodów było odkrytych do dołu. A im był poziom wody wyższy, tym tych schodów było widocznych mniej. Nie jest to tylko studnią, jest również to miejscem spotkań, modlitwy i takiego normalnego, codziennego życia. I ważne jest to, że schody pamiętają dawne czasy, a tak myślę, że bez nich trudno było im tutaj przetrwać.